cię pierniczę, ażbym coś wam zaśpiewał z podnietej emocji, ale śpiewać nie umiem. No dzisiaj zupełnie coś innego, odskocznia, włoski klimacik. Powiem tak, jeśli jakaś panna niecnych obyczajów powie tobie, iż woli Mercedesa GLC bądź też BMW X3, powiedz jej cuore sportivo ci w oko. W dzisiejszym odcinku Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 510-konna, topowa, najszybsza, najlepsza. Jeśli w przypadku tego samochodu ktoś mówi, że SUV-y sportowe są nudne, to ja już nie wiem. Temu też cuore sportivo w oko i w ucho. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska, pomierzymy ją raceboxem, nawet sprawdzimy chyba spalanie, tak mi się wydaje, oraz skoczymy na próbę autostradową. No panie drogi, może i jest to SUV, ale naprawdę konkretny. Płyta podłogowa, piękna nazwa Giorgio. Na płycie podłogowej Giorgio oparta jest właśnie Alfa Romeo Stelvio, czy też Giulia, Maserati Grecale i jakiś Jeep, chyba Grand Cherokee. Ale, jeśli mowa o Stelvio z kończynką na błotniku, no to ta wersja jest o 5 cm szersza, o pół centymetra niższa. Oczywiście mamy tutaj zmienione zawieszenie, zupełnie inny silnik. W zasadzie to jedyny dostępny 6-cylindrowy silnik. No bo to takie normalne Stelvio, no to 2.0 benzynka, 200 koni, bodajże 280 w wersji Veloce i 2,2 litra dieselki, też różne odmiany mocowe. Ale to jest rakieta, no jeśli ktoś jest petrolheadem, z pewnością obróci się za taką Alfką. 4 końcówki układu wydechowego. Końcówki, jak widzę, są prawdziwe 100%. Ten egzemplarz został wyprodukowany w 2019 roku, także jest to przedlift, ale jeśli mowa o przedlifcie, a polifcie, no to technicznie chyba tutaj aż tak dużo się nie zmieniło. Mordeczka, piękny to jest samochód, naprawdę. Jeśli mowa o SUV-ach, no to coś pięknego. Ostatnio nawet u mnie na kanale był konkurent takiego Stelvio, a mianowicie BMW X4 M Competition. No to będzie takie ciekawe porównanie. Tutaj mamy włoskiego rzezimieszka, tam był bawarski rzezimieszek. Proszę bardzo, kończynka, nie jest to żaden AliExpress, oryginalnie. Felgi mamy tutaj 20-calowe, rozmiar opon z przodu 255×45, z tyłu 285×40. Piękny jest ten wzór felg, taki alfowski, trzeba przyznać. W ogóle jakie tutaj heble, zobaczcie, to są heble z tyłu, coś takiego. Ja pierniczę, tutaj z tyłu 4-tłoczek mamy, to co jest z przodu? 6-tłoczek, grubo naprawdę. Fabrycznie felgi tutaj były srebrne, ale zostały polakierowane na taki gunmetal. Myślę, że to świetnie tutaj pasuje, super się one komponują. Jeśli mowa o wyglądzie zewnętrznym, oczywiście auto jest trochę szersze, niższe, takie bardziej jakby wyraźniej zarysowane. Wszystkie te elementy, takie dokładeczki, czy tutaj na dole, czy nad kola takie, że wiecie, no nad kolami wszystko to jest polakierowane w kolorze nadwozia. Wcale to nie jest oczywiste, jeśli mowa o Stelvio, ale w Quadrifoglio zawsze tak jest. Z zewnątrz to w zasadzie koła zostały przelakierowane, no i jeszcze takie modyfikacje o tutaj, progi, zostały w dolnej części oklejone we włoską flagę. Bardzo fajny smaczek. Jeśli mowa o takich włoskich maszynach, no kurczę, patrzcie, ale jakbyśmy w MC zrobili na przykład podobny zabieg i zrobili flagi niemieckie, no to ja piernie, na pewno byłoby to mega odważne. Aha, jeszcze fabrycznie nie było tutaj relingów dachowych, no i zostały one dołożone w ASO. Tutaj też na klapie taki spoilerek, po bokach owiewki. No generalnie wygląda ten wóz bardzo bojowo. Nie no, ślicznie, jeszcze ten dyfuzorek. Tutaj jest to prawdziwy wylot powietrza. Może tutaj ta siateczka? Jest to prawdziwa siateczka. Ty no, a z przodu czyżbyśmy mieli do czynienia z tak nowym autem, z prawdziwymi wszystkimi wlotami i wylotami? Prawdziwe, tutaj za ślepeczką to jest radar. Scudetto, też sama prawda, szczerość, no i po tej stronie symetrycznie wszystko, prawda? Powiem tak, naprawdę respekt dla Alfy Romeo, ale nawet te otwory w masce są tutaj prawdziwe. No perfekto, lakier, podobno pochodzi on z Ferrari i tak, standardowy czerwony jest tutaj troszeczkę jaśniejszy. Tutaj mamy do czynienia z takim chyba trójwarstwowym jakimś bordo, czerwony. Jest naprawdę ładny, to trzeba przyznać. Czerwony, no to też szybszy. Ale hashtag Ferrari nie tylko wiąże się tutaj z lakierem, ale o tym później. Napęd Q4, bo maszyna ma napęd na wszystkie koła. I tak, to jest ciekawe, bo w zasadzie, gdy jeździmy sobie tym autem na co dzień, to praktycznie non-stop napędza nas tylko tylna oś. Nawet gdy ostrzej jedziemy, również tak jest. Dopiero w krytycznych momentach, czy tam można nazwać to krytyczne momenty? No, nazwijmy, w krytycznych momentach załączamy
wyłącza nam się też przednia oś. Do 50% całego tego poweru może nam auto przenieść naprzód, ale tak bazowo to raczej tak śmigamy sobie jak tylno napędówką. Dzisiaj jest sucho, ale podobno gdy tym autem jeździ się po mokrej nawierzchni, no to też można się złapać na tym, że system antypoślizgowy wtrynia nam się tutaj w paradę dość późno i po prostu może nas zarzucić. Dobra, wiecie co, odpalimy sobie, bo chcę wam pokazać, jak tutaj świecą lampy. No tutaj normalny tryb, także jest cichutko, póki co. No i tak tutaj wyglądają te listwy do jazdy dziennej. Czy to są LEDy? Wydaje mi się, że w przedlifcie jeszcze były tutaj ksenony. Jak na razie gasimy. Auto nie jest zbyt duże, ale też zbyt małe. Takie można powiedzieć w sam raz. Bagażnik 525 litrów pojemności. Naprawdę jest on spory. Wiadomo, ta wartość liczy się do półki, a tutaj półka jest zamocowana dość wysoko. Mamy tutaj różne takie praktyczne bajerki, haczyki, wejście 12V, tutaj widzę, że subwooferek, jakaś skrytka, nie będziemy przecież zaglądać, tu kieszonka, jest kawał bagażnika, koła zapasowego tutaj nie ma, klapa bagażnika jest elektrycznie zamykana, otwierana. Proszę bardzo, jeśli chcecie się wydziabać Camillo Tatu, no także jakbyście chcieli sobie pożyczyć tą kończynkę tutaj z błotnika, to wydziabany gościu przyjdzie i co? Krzyknie i da w czapę. W ogóle możecie napisać, co sądzicie o wyglądzie takiej Alfy Romeo. No wiecie, SUV, ale myślę, że taki SUV może nawet przekonać do siebie sceptyków. To wejdźmy do środka, najpierw do tyłu. Ładny dźwięk, troszeczkę mechaniczny, ale też taki trochę basowy, trochę jak w BMW, myślę. Boczek drzwiowy, tutaj u góry skóra, tutaj też skóra. Tutaj też skóra. Ten fragment jest twardy, ale tutaj jest już karbon. No i jeśli mowa o dolnej części, no to jest ona już tutaj twarda. Wnętrze, trochę skóry, trochę alkantary, czerwone przyszycia. Miejsce z tyłu, ja mam 198 cm wzrostu, przedni fotel wyregulowany jest pode mnie. No i tak tutaj w Stelvio się mieszczę. Powiedzmy, no ledwo tak test jest zaliczony. Tutaj ostro dotykam kolanami o fotel. To niecny rozkrok jednak musi tutaj być zastosowany. Ale szalona japa tutaj z tyłu, proszę bardzo, może tak ustawimy sobie, o. Kanapa z tyłu jest podgrzewana, wejście USB. Podłokietnik, jest tutaj podłokietnik prosty, taki normalny. Łokieć można oprzeć, kubek sobie włożyć. No i przestrzeń pasażerska z przodu. Stelvio to jest raczej rodzinny taki samochód, ale no w tej wersji zdecydowanie usportowiony. Wiecie, że ja tutaj mam ciasno sam za sobą, no to nie znaczy, że każda rodzina składa się z 4 dwumetrowców albo 3-metrowców. No kurczę, jak w BMW. Keyless? Jest keyless. Kawał tutaj lusterka mamy, no ale SUV, no to też jest spójne. I boczek drzwiowy z przodu, analogicznie tak jak z tyłu. Dół jest cały twardy, chociaż tutaj, o, jest tkaninka i od wewnętrznej strony, ale góra, najważniejsza, no to skórki, audio, Harman Kardon, fotele. Takie półsportowe, można powiedzieć. Fajnie nas tutaj trzymają, nawet jak sobie śmigamy na zakrętach ostrzej. Mają osobne zagłówki, nie zintegrowane i w sumie to nawet dobrze, no możemy sobie je precyzyjnie, powiedzmy, wyregulować. Elektrycznie sterowane, z pamięcią. To tutaj jest akurat, o, manualne, ale generalnie kawał fotela. Bardzo wygodnie się tutaj siedzi, chociaż pozycja za kierownicą, no przynajmniej dla mnie, jak jest ten troszkę wyższy, jest wyższa. Ale no hashtag Cuore Sportivo w oko. Nie, no przecież żartuję. Miejsca, proszę bardzo, tutaj dwumetrowiec ma tyle miejsca. No i jak mamy tutaj okno dachowe, bo jest to opcja, no to tutaj podsufitka jest troszeczkę niżej. Po prostu no w tym przypadku już trochę dotykam włosami o podsufitkę, ale tak, pozycja za kierownicą bardzo spoko, ciężko się tutaj do czegoś doczepić. Jeśli chodzi też o takie ciekawsze opcje, no to tutaj mógł być układ hamulcowy ceramiczny, jednak ten egzemplarz nie jest w to wyposażony. Deska rozdzielcza, cała w skórce, znaczy cała. Góra jest w skórce, tutaj już nie, ale to jest miękkie. Nie, też jest miękko, bardzo dobrze. O, proszę, delikatnie. Tutaj schowek dość duży, też fajnie wykończony. Dobra, odpalmy sobie, już się ciepło robi. Alfka się z nami tutaj pięknie wita. Bardzo fajny i taki inny klimacik Alfa Romeo. Widok z perspektywy kierowcy, ale tutaj mi będzie wiało, czekajcie. Dobra, wyższa temperatura, będzie ok. Widok z perspektywy kierowcy. Jest to SUV, więc widoczność też jest tutaj fajna. Nawet do tyłu jest ok. Wiecie, no mamy tutaj czujniki parkowania, kamerę tylko do tyłu, proszę bardzo.
No, ta rozdzielczość troszeczkę tutaj takie rozmazane to jest, ale jest, przynajmniej jest to funkcjonalne. Ciekawy jest ten projekt deski rozdzielczej. Niby prosto, nawet te zakończenia deski rozdzielczej tutaj czy tutaj, trochę mi się to kojarzy z Mercedesem, no ale tu już tutaj dół jest całkowicie indywidualny. No fajnie, tak inaczej po prostu, dość tradycyjnie, że tak bym to ujął. Ekran proszę, jak tutaj jest ładnie wpasowany, też tutaj jest takie wyoblenie, tutaj też. Jeśli ktoś nie lubi tabletów, no to z pewnością tutaj podskoczy z radości, gdy to zobaczy. Dekor karbonowy, tutaj chrom. Znaczy nie chromy, tylko takie aluminium, taka satynka. Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, grzane fotele, grzana kierownica. No nic nie trzeba tutaj wam przecież tłumaczyć. Wszystko to wygląda prościutko. Tutaj uchwyty na kubeczki. Ale to widzę z gracją, ten cały karbon się zamyka. Tutaj mamy też jakieś przyszycie, skórka, ale to jest akurat twarde. Tu też jest twardo, tutaj na dole dywaniki. Od cholery tutaj karbonu, ale dzięki Bogu nie ma tutaj black piano po prostu wszędzie. Tutaj jest black piano. Tutaj sterowanie multimediami, ale to za chwilkę. I tutaj tryby jazdy też za chwilkę. Podłokietnik, skórka. Tutaj jeszcze schowek. Kierownica myślę, że jest wisienką na torcie tego wnętrza. Takie dość cienkie ramiona, ale tutaj proszę, jest elegancko wyprofilowana. Tutaj mamy podcięcie, też jest na niej karbon. Czy coś tutaj trzeba wam tłumaczyć? Wszystko jest jasne, tutaj się odpala i gasi silnik. Bardzo ładny emblem. Nie jest kolorowy, tak jak na zewnątrz, ale taki, no też taka satynka po prostu. Proszę, lewa strona, prawa strona i manetki z tyłu, ale nie są one zintegrowane z kierownicą, są po prostu w stałym miejscu. Zwróćcie uwagę na ten plusik, też to jest przejrzyste. O. Liczniki, muszę przyznać, że trochę jak w Audi jest to zaprojektowane, bo tutaj takie cyfrowe po bokach, diodowe wskaźniki, tarcze analogowe i kolorowy ekran LCD po środku. W prawej manetce tutaj się wszystko zmienia. Proszę bardzo. Proste. Fajne też smaczki, zobaczcie, obrotomierz to giri obroty. W Alfach często nawet przy wskaźniku płynu chłodniczego jest napisane Aqua. Muszę was tutaj uroczyście poinformować, że ten samochód nie ma kagańczyka, standardowo już fabrycznie. Jeszcze szybciuteńko system multimedialny, no to menu wciśniemy. To jest takie główne menu. Nie mamy tutaj wyświetlacza dotykowego. Samochód, to stan samochodu. Efficient Drive, jest tutaj nawet tryb żeglowania, jak chcemy jechać sobie spokojnie. Dobra, ustawienia, co my tutaj mamy? No takie tam, chcę wam się tutaj patrzeć w ustawienia. 500 konna Alfa Romeo, no to tryby jazdy, od razu sobie przejdziemy. No to mamy tutaj systemy DNA, a to jest takie all weather, to jest taki tryb eco w zasadzie. Tutaj jest tryb żeglowania, auto jest bardzo delikatne, wręcz takie trochę podmulone. N no to normalny, domyślny tryb, tak tutaj auto się odpala. D Dynamic, jak sobie przytrzymamy bardziej, to tryb race. Dwa tryby pracy zawieszenia. Po prostu miękko albo twardo. Tutaj ten kolor się nam zmienia. W zasadzie to troszkę jesteśmy tak przez niego poinformowani, jaki mamy tryb. Oj, tutaj przepustnica się otwiera, wydaje wszystko głośniej. Czy jest tutaj jakiś limiter? Nie! W trybie race wyłącza nam się kontrola trakcji, wyłącza nam się system antykolizyjny. Gasimy, zajrzyjmy pod maskę, co tutaj tak burczy. No i tutaj znowu hashtag Ferrari. V6 o pojemności 2,9 litra. Proszę bardzo, tutaj dumnie zaznaczone. Jak się dowiedziałem, jest to silnik z Ferrari, ale z obciętymi 2 cylindrami. Kurczę, dość poważnie wygląda, dość poważnie też się odpycha ta maszyna z tą jednostką. Ale skoro mamy tutaj 510 koni mechanicznych oraz 600 Nm, a auto wcale nie jest takie ciężkie, 1830 kg nawet, także wiecie, jak na dzisiejsze czasy, no to jest to masa bardzo lekka jak na SUV-a. Kurczę, BMW M3 Competition z X-Drive'em, to nie wiem, chyba nawet podobnie waży. Pamiętajmy, no to jest SUV z napędem też na wszystkie koła, z 6-cylindrową benzyną pod maską. O, i tutaj jeszcze te otwory, nie jest to żaden fake, mają one swoją funkcję. Producent deklaruje, że taka Alfa Romeo pierwszą setkę powinna osiągnąć w 3,8 sekundy. Skrzynia biegów ZF8 HP. Wie co, niby nie mamy tutaj procedury startowej, a przynajmniej nie jest ona jakoś tak oznaczona
oznaczona. Można powiedzieć, że oznaczona. Jak wciskamy hamulec i gaz, no po prostu nie wyświetla nam się Launch Control Active czy tam coś takiego. Ale ja zmierzyłem ten samochód do setki właśnie w ten sposób i wiecie co? Jak się ruszy tak z gazu i hamulca, no to inaczej. Tutaj nawet zmieniają się biegi tak szybciej. Mi się wydaje, to jest tak jak w BMW. W BMW w M-kach też jest przecież ZF8 HP w X4 M Competition na przykład. No dobra, raceboxik. Zobaczcie ile mi wyszło. Auto ma pełny zbiornik paliwa. Wszystkie te SUV-y z tego segmentu i w takich ostrzejszych wersjach mają zbliżony wynik, jeśli chodzi o sprint do setki, no bo Macan GTS najnowszy, też 4 chyba 0,2 mierzyłem, X4 M Competition 4,1 jakoś? Wszystko tak podobnie, może gdybyśmy mieli mniej tutaj paliwa w baku, no to te 4, bardzo niskie 4,04 byśmy uzyskali. Prędkość maksymalna 283 km na godzinę. No dobra, to myślę, że mogę przenieść się na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie, a Wy w tym czasie obejrzyjcie, jakie tutaj jest wyciszenie. Tabelka z rankingiem wyciszenia jest zaploadowana, link znajdziecie w opisie filmu. Powiem Wam, wyciszenie może nie jest aż tak rewelacyjne. Troszeczkę tutaj słychać świsty tak u góry, delikatne. X4 M Competition wydaje mi się, że była troszeczkę cichsza. No nic, w tabeli będzie można porównać. Chyba pamiętam dobrze, że robiłem tam test wyciszenia. Ale dobra, palimy bestię i przy tym soundcheck, bo tutaj Alfka wypada lepiej niż BM, według mnie. Panie drogi, ale to furczy i burczy z lewej, z prawej, z przodu, z tyłu. Jak ktoś pyta, jak chodzi taka Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, odpowiadamy wszystko. Co, damy sobie od razu tryb race? Damy, będzie głośniej troszeczkę. Możemy startować, tyle że jeszcze tutaj zużycie paliwa wykasujemy. A właśnie, a propos zużycia paliwa. Jeśli jedziemy tym samochodem spokojnie, stałymi prędkościami, no to proszę, 90 km na godzinę i 120 km na godzinę, wartości są całkiem rozsądne. Po mieście eco-driving może ze 13 litrów, coś takiego, ale wiecie co jest najgorsze, a z drugiej strony najlepsze? Że to po prostu straszna kusicielka taka Alfa i po prostu, no aż ciężko jechać tutaj spokojnie i eco-drivingową. Powaga. No dobra, to lecimy. Tutaj zmniejszymy sobie troszeczkę nawiew. No, to jest życie, proszę Państwa, to jest życie. Ciężko mi tutaj było nakręcić soundcheck, ponieważ przy każdych obrotach, kurczę, w sumie przy każdych obrotach dobrze. Gdy zmieniamy bieg, przy każdych obrotach, czy to będzie na przykład 4, czy 5, czy 6 tysięcy, ten silnik brzmi zupełnie inaczej. Zupełnie inne są strzały z tyłu i tak dalej. Jest to mega ciekawe. Ale są tutaj farcy ostre. Takich pops and banksów raczej nie ma, chociaż czasami tutaj potrafi mu się strzelić. Nie, raczej jak przyspieszamy jest takie... Dobra, rękaw, ściągam kamerę. Przekonamy się, czy taka Alfa jest przypałowa, czy nie. Akurat GLE 450D przed nami w ogóle najnowszy wjeżdża na próbę. Jak na razie 26 litrów średnie zużycie paliwa. Oj, troszkę ten samochód pali, jak mu się stawia. O ile dobrze pamiętam, chyba tutaj jest niecałe 400 koni mechanicznych i aktualnie jest to albo najmocniejszy, albo prawie najmocniejszy diesel oferowany na rynku, właśnie taki 450D. Koni ma mniej, ale momentu obrotowego może mieć więcej, no zobaczymy.
Ale klimatyzacji na niego jeszcze nie wyłączam, bez przesady. O! Nie, no Mercedesik. Ja wiem, że tutaj taki dieselek ostry, ale no nie. Dobra, włączymy sobie tutaj cyfrowy prędkościomierz. No i powiem wam, ja pierniczę, z takim odpuszczeniem mamy 220 do drugiego wiaduktu mamy. Coś niesamowitego, ale ten samochód idzie. Więc tak, powiem wam, jeśli chodzi o zawieszenie, jeśli chodzi o prowadzenie, maszyna prowadzi się mega precyzyjnie, bardzo responsywne jest to wszystko i czułe. Jeśli chodzi o zawias, w trybie normalnym wcale tutaj nie ma takiego dramatu, jeśli chodzi o sztywność. Wręcz na daily da się korzystać z tego samochodu. Pamiętam, X4M Competition była sztywniejsza w takim trybie komfortowym. No ale jak tutaj mamy tryb race, no to już naprawdę jest skakanka taka troszeczkę. Dobra, myślę, że tutaj sprawdzimy sobie prędkości obrotowe, także damy sobie jeszcze tutaj na tryb neutral. No i dobra, takie 140 km na godzinę. O, małe tutaj jest przekłamanie licznika. 140, no tutaj 138. 140, 8 bieg, jest 8 bieg. 2410 obrotów. Zaraz 120, tylko wyprzedzimy sobie tutaj ciężarówkę. Dobra, 120 to jest 82. I stówka. Też ciekawie tutaj pracuje pedał hamulca. Stówka to mamy 1760. Powiem tak, jakby to opisać? Jak wciśniemy hamulec, to reaguje on bezpośrednio, ale jak chcemy mocno tak zahamować, to trzeba już tutaj tak wyraźnie cisnąć po prostu. No dobra. Boże, w trybie neutral nawet sobie z tyłu dziabnął. Dobra. Najlepsze doświadczenie race. Tak mnie to auto informuje i wyprzedzanko. No niestety tutaj busik, ale tak depniemy sobie. O, i 100-200 spróbujemy. Prawy pas, bo zawsze może ktoś być szybszy. No i proszę. Było mały spad, 9,73. No, troszeczkę tutaj z szyberdachu słychać. I równiuteńko było 200, 250, 11,43. Ja pierniczę. Dawaj Hyundai Matrix. Lecisz z nami. Zabieramy cię dzisiaj. No dawaj ziomuś w cieniu aerodynamicznym. Dobra. Tu może będzie prędkość jakaś maksymalna. Mały jest ruch nawet dzisiaj. Myślałem, że będzie większy. No tutaj szyberdach troszeczkę już słychać. Dobra. I odpuszczamy, było 270 km na godzinę. No i wyprzedzanie. Ok, zawracamy sobie na Schmön Ausfahrt. Ładne redukcje, ładne zmiany biegów. Nie no, włoski samochód z V6 pod maską. Kurczę, czy znam jakiś włoski samochód z V6 pod maską, który brzmi kiepsko? Chyba nie. A, taka refleksja mi się tutaj nasunęła. Dobra. Otwieramy okno, tu też lekko. Ja pierniczę. Chodzi włoski rzezimieszek. Dobra. No, ale ciężko wycelować tak mi, żeby naprawdę fajnie strzelił ostro ten samochód. Tak różnie on strzela. No i prowadzenie tutaj w zasadzie bezstresowe. No pamiętajmy, że też mamy wyżej trochę
ciężkości. No i jednak jest to SUV. Ale jeśli chodzi o czasy na torach, naprawdę z hot hatchami można tutaj się ganiać. Nawet taki Nürburgring czy coś takiego. Dobra, tutaj taki tryb luźnego Ryszarda. Dobra, 276 km na godzinę według GPS-u. No już tak naprawdę to już tutaj grubo było. Ciekawe, kurczę, czy będzie na mojej koszulce widać, że się spociłem trochę. Akurat taki niefortunnie materiał zły dobrałem, że widać pot. No to już tak ostro się bujnęliśmy, muszę przyznać. No 260 i później jak już tak troszeczkę ciężej ma Alfka, wiecie? Dobra, zwalniam, bo nie wiemy co jest za górką. Można jeszcze chwilkę, ale już nie damy rady rozpędzić się bardziej. Nie, zaraz ograniczenie. Ja pierniczę, Cuore Sportivo. Też to poczuliście? Mam nadzieję, że tak, bo wyszło nam 281 km na godzinę. Bardzo ładnie, pomiary przyspieszeń zrobione. Teraz jeszcze tutaj niespodziankę sobie zrobiłem. Na koniec zobaczmy, jakie nam zużycie paliwa 30 litrów. Ojejku. I wiecie co? Więcej ta Alfa niż 30 nie pokazuje, także jest wyższe zużycie paliwa. W zasadzie to 1/3 baku spaliliśmy praktycznie. Wiecie co? Właściciel mi tutaj nawet dał taką kopertę z informacją. Mówił, że to taka porada w razie co. Ja pierdolę. Telefon zaufania, uzależnień od dźwięku. No proszę Państwa, to ja rozumiem. Taka Alfa nawet zapartego teslarza potrafi rozweselić. No i dobra, mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku ta maszyna, próba autostradowa i wszystkie pomiary, wszystko Wam się podobał, ten cały pakiet petrolheadowy. Wybaczcie, jakoś zaczynam dziwnie mówić, ale po prostu się tutaj trochę podekscytowałem dzisiaj. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.